było tak, że jak byłem mały, byłem wychowywany przez babcię. No i babcia mówiła po wilamowsku ze swoimi koleżankami. Kiedy już z babcią rozmawiałem po wilamowsku ciągle, no to sobie pomyślałem, że warto byłoby to może jakoś, jak zachować to od zapomnienia. No na pewno warto byłoby to nagrywać, tak? Więc dostałem od rodziców dyktafon, jak miałem 10 lat i zacząłem nagrywać ten język. Ale wtedy nie myślałem sobie jeszcze, że... nie myślałem, że będzie możliwa rewitalizacja. No ale raczej właśnie patrzyłem na to w ten sposób, że jakby ja się w tym języku dobrze czuję, a on ginie, więc trzeba coś w tym zrobić. To nie chodziło, ja nie wiedziałem, czym jest rewitalizacja językowa, czym jest dokumentacja językowa, tylko raczej sobie myślałem w ten sposób, że jakby coś, w czym ja żyję i w czym ja się czuję bezpiecznie, jakby jest zagrożone, tak? Pierwszy raz przyjechałem do Wilamowic zimą w lutym 1988 roku. Zima była dość surowa. Pamiętam, że z autobusu wysiadłszy wpadłem prawie w głęboką zaspę. Ponieważ już wtedy bardzo interesowałem się mniejszościami narodowymi, etnicznymi, religijnymi, wyruszyłem w taką peregrynację w poszukiwaniu materiałów, wiedzy dotyczących poszczególnych społeczności tymi małymi językami się posługujących. I tak dotarłem do kolejnego miejsca, gdzie wedle mojej ówczesnej wiedzy miały być jakieś szczątki jakiegoś dziwnego, jak wtedy twierdzono, flamandzkiego starego narzecza. Naszą współpracę z Wilamowicami rozpoczęliśmy w roku 2013 w ramach takiego dość szalonego przedsięwzięcia, międzynarodowego projektu mającego na celu wypracowanie skutecznych metod rewitalizacji 3 zagrożonych języków: języka Indian Nahua, potomków Azteków w Meksyku, oraz języka wilamowskiego i łemkowskiego w Polsce. Dość szybko okazało się, że Wilamowice są miejscem niezwykłym, o ogromnym potencjale, miejscem, gdzie można było zorganizować, gdzie powstało przy współpracy z lokalną społecznością, badaczami z zewnątrz, lokalnymi działaczami, władzami, szkołą, swoiste mikrolaboratorium rewitalizacji językowej. And we decided to work with the local community and see how can we be useful in supporting local revitalization efforts and in developing some teaching materials and other materials useful for the survival of the language. Wilamowice pokazały, uświadomiły nam w bardzo jasny sposób, że nieważne jest, ile użytkowników ma język, nieważne jest, jak duża jest społeczność, czy jest to duży język, mały język, i nieważne, gdzie się znajduje. Można i należy go ratować z korzyścią nie tylko dla tej społeczności, ale i dla szerszego społeczeństwa. I to między innymi próbujemy w naszych działaniach pokazać. We have the schedule full of many events. It was my personal dream to give all of you the opportunity to talk, even for 15 minutes. But thanks to that, we will know each other. We will also know better the situations of the languages that we are using. It will also help us to protect our languages. Okay, so now I would like all of you to introduce yourself briefly, to tell where do you come from, what are you doing, where are you affiliated, why are you here, just in few words. Ja jestem Łemkinią, ale u mnie w domu nie mówiło się po łemkowsku. I języka łemkowskiego nauczyłam się dopiero na studiach. Od tego momentu, kiedy zaczęłam być studentką filologii naszej łemkowskiej, bo tak ją nazywamy, zaczęłam się bardziej interesować samym językiem. My first language is English, but growing up on the Isle of Man, you're surrounded by this other language, this Celtic language, in place names, in surnames. The English of the Isle of Man also has a lot of influence from this Celtic language, so it's always been there. I am from the country of Guyana in South America, and I belong to the ethnic group of people called the Wapishana. My name is Omar Aguilar Sanchez, Santo Tomás Ocotepec, in the New Sabi region in Mexico.
nie jestem zaangażowany w żadne projekty poświęcone rewitalizacji języka burjackiego, którym się posługuję, tylko powiedziałbym raczej zajmuję się takiej osobistej rewitalizacji, czyli staram się czytać książki po burjacku, odczytywać stare teksty, starodruki i jakby polepszać swoją wiedzę. Let me give the word to Tymek, who is like the spirit of the whole revitalization of Wilamovice. Tymek Król. Wij gebeuren we met zo en met dan we met zo alles dan te hebben. En als we wachten zijn we met zo erg, want dat is mijn spreuch. There are basically 4 groups that were intended for this field school, and you know there are not very there are not many of us here in Wilamovice that are working with the problem, and we are always struggling with time. So it is also the case of this field school. So the 4 groups are designed in this way so that they would respond to the biggest challenges in revitalizing Vymyślirish right now. So your work will help us later to revitalize the language and to understand better the whole environment of the language. First of them will work on the museum. Like Wilamovice is like a place which is visited quite frequently by the tourists, but until last year actually there was nothing except of the buildings which do not speak by themselves, especially they do not speak in Vymyślirish. So that a lot of people who came here were actually disappointed that they've heard in media about Wilamovice and they were so keen on coming here, but unless they contacted Tymek or Justyna before, like they couldn't find nothing. Aim of this group would be to talk with the local communities, with town authorities, with other people who speak Vymyślirish, with other people who are potentially interested in the creation of Wilamovice, and check what are their needs. The second group will work on creation of didactic materials of Vymyślirish. We should develop some ideas how this didactic materials should look like. It not necessarily must be a book. Like it would be great if you have some experience with using like internet apps, etc. to make it multimodal. The third group will work in Houtsnuf. Our task in Houtsnuf will be to documentate as much language Houtsnovian as possible, but also talk to the younger people who moved to Houtsnuf after Second World War. You will be not left alone. So, but on the other hand side, we also didn't want to create a situation when you have a schedule of appointed meetings and you go from one place to another. So we've informed many people as much as we could about your presence here. We have phone numbers, so sometimes it's enough just to call a person and make an appointment. But also we hope that at least to some extent you will find people by your own. Generalnie obojętnie który dzień, ale tak w godzinach od 9 do 11. Nie wiem, czy w takich godzinach... Halo, halo? Halo, coś przerywa? Dobrze, dobrze. Dobrze, dziękuję serdecznie.
Także to jest obraz gdzieś tam właśnie z początków XIX. A tutaj odbywają się jakieś pielgrzymki, na przykład miejscowości, wszystkich tutaj pobliskich miejscowości właśnie do tego kościoła? Nie ma takich pielgrzymek. Raczej jest to mały kościółek, raczej służy mieszkańcom Becznarowic. Dla nas, jako dla badaczy, to miejsce jest szczególne, ponieważ to właśnie tutaj mieliśmy szansę wypracować początki badań partycypacyjnych, działań opartych o współpracę, bezpośrednią współpracę z lokalną społecznością, podejmować i planować działania, kształtować je w ścisłej współpracy z udziałem lokalnej społeczności. To jest pewien model pracy zaangażowanej humanistyki, którą możemy przenieść na inne konteksty, na inne języki, do innych krajów. Próbujemy również stosować go, współpracując z Indianami w Meksyku, w zupełnie innych realiach, w zupełnie innej rzeczywistości. There are about, I would say, 8,500 Wapishanas living in Guyana. And roughly there are about maybe 4,500 to 5,000 speakers who currently speak the language. The official language, as I said, is English, but in the community, for example, when you go to the school, it would depend on the situation. If the teachers know that you can talk English, they would speak English to you. But mostly older people, they would speak to them in Wapishana, because generally the stronger language in my communities is Wapishana. When you go to church, it is in Wapishana. When you go to the market, local market, it is in Wapishana. And when we have public meetings, it's mostly done in Wapishana, because that's the language of communication, that's the language the people understand. Okay. Only when officials from the government, from outside the community, come into the community, then you would find some Wapishanas, in expressing their views, will switch to English. Well, in comparison with Villamovisa, in my community, Santo Tomás Ocotepec, in the New Sabi region in Mexico, it's a little different, because in my community, around 80% of the community speaks the Mixtec language. And I will speak about not the revitalization, I will speak about the preservation of the language. This is a difference between Villamovisa and my community. In general terms, the new generation are not speaking the Mixtec, and this is the problem in both communities. Trzeci znak to też podpowiem Wam, jest to ligatura, czyli połączenie się dwóch znaków w jedną literę. Jakie tam litery mogą się połączyć? ST, bardzo dobra odpowiedź. S i T. Doskonale. Kolejny znak, który przypomina dwójkę, ale nie jest dwójką, to jest litera. To nie jest Z. Podpowiem Wam. Ta litera już była wykorzystana w naszym zdaniu. Daję Ci Bogusia, Ty poczywaj. Znacie ją i będziecie wiedzieli, jak ona brzmi. Powiedz głośno. Jest ta teoria, że język zmienia, czy język determinuje spojrzenie na świat. Ja się z tym zgadzam. No może wiadomo, jest to teoria naukowa, która ma wielu przeciwników, zwolenników. Przykład tych przyjaciół, tak? Po wilamowsku mamy kilka słów na przyjaciela, ale takie najważniejsze słowo, jest dwa słowa najważniejsze. Jedno z nich to Freund. Ono oznacza, powiedzmy, chodzę z kimś do klasy, czy chodzę z kimś do szkoły, no to jest, powiedzmy, kolega, natomiast mam z nim jakiś większy kontakt, gdzieś tam się częściej spotykamy i tak dalej, dużo ze sobą czasu spędzamy, no to jest ten Freund, ale to nie znaczy, że ja mu mogę wszystko powiedzieć i ja, że tak powiem, i on zawsze będzie za mną, tak? Taki, któremu ja mogę wszystko powiedzieć, jest zawsze za mną, to ten się nazywa Gyśpon. Mężczyźni w Wilamowicach, no to głównie byli związani z końmi.
To znaczy kobiety rządziły w każdym, że tak powiem, elemencie życia, natomiast praca z koniem, no to już należało do mężczyzny. Takie przeciętne gospodarstwo to właśnie był jeden koń. A żeby pracować jakąś ciężką maszyną, czy taki duży wóz, żeby wieźć, no to trzeba było 2 konie. I gospodarze, którzy tego drugiego konia nie mieli, to się nazywało szponazyk, czyli sprzągali się z drugim gospodarzem. I miało się takiego, jakby no właściwie przyjaciela. Wiadomo było, że zawsze można do niego pójść, tego konia wziąć i tak samo on mógł przyjść, wziąć tego konia i się później, i można później było tym pracować. Że między tymi końmi taka więź występowała. Tak samo tego gyśpon, czyli tego człowieka, z którym się sprzągało, zapraszało się na wesela, na przykład rodzinne, na chrzciny. Często się go w ogóle brało jako chrzestnego. To słowo poza tym, że to jest gyśpon, czyli ten, z którym się sprzągam, to też zaczęło oznaczać przyjaciela po prostu. Się wchodzi bez pukania. Ja jestem pani Wasiu ledwo żywy, więc... A ja też. Ja się w ogóle fatalnie czuję. Chodźcie dalej. Tymek kiedy przyszedł do mnie? Czy ja wiem, chyba był młodym jeszcze chłopcem. Z kim ty przyszedłeś? Ja już nawet nie pamiętam. Ja sam, bo czy mama mnie tu chyba przeprowadziła, ale to było z 12 lat temu albo... No jak jeszcze... Wiem tylko, że ja tam kiedyś u mamy byłam i oglądałam twoje prace, jak rysowałeś wszystkie kościoły, jakieś tam kapliczki, jakieś tak jako dziecko, nie? No. To może trochę się wyda dziwne, ale mając lat 15, to gyśpon, to miałem takich kilka tych osób, które rozmawiały ze mną po wilamowsku, tak? No to może tak trochę sucho brzmi, ale po prostu to były czy moje sąsiadki, czy po prostu w Wilamowicach osoby, którymi rozmawiałem. Na przykład taka, która bardzo mi jakoś tak utkwiła w pamięci, no to Linkuś Rózła ona się nazywała. To nie polegało na tym, że ja przychodziłem i pisałem słownik, tylko to po prostu były rozmowy w ogóle o życiu i tak dalej, które wiadomo, zaczęło się od jakichś badań etnograficznych, czyli właśnie od tego, jak wyglądał strój, jak tam się żyło, jak wyglądało jedzenie i tak dalej, ale to się rozwijało w wiele stron, tak? Wiele razy ja im pomagałem, oni mi pomagali. Ojej. 12 lat mogło być. No z 12 lat, czekaj, no bo... No i też potem w stowarzyszeniu też żeśmy się... I potem w stowarzyszeniu, w stowarzyszeniu, tak. No ale to potem już właściwie teraz już poszło to swoim jak gdyby rytmem. No. I ja się cieszę, najbardziej się cieszę z jednego, że po prostu, że oni podjęli temat. Bo to jest ważne, bo mogliście nie podjąć tego tematu, no bo to dobrze, że ci babcia, ta Hela jakoś tak wbiła do głowy to zamiłowanie do tego języka, do wszystkiego. No bo mogło być tak jak z szeregu innych, przecież tu z Wilamowic ile ludzi robili prace magisterskie. To wiesz, ile tu jest tych prac, a właściwie nikt się specjalnie nie zaangażował. Takim momentem dla mnie wzruszającym to było, szedłem sobie kiedyś przez Wilamowice i spotkałem panią Płacznik Helkę, czyli Helenę Bibową. Bardzo dużo ją odwiedzam, no i właśnie to też taka jedna z moich gyśpon. I ona do mnie podeszła, ja tam powiedzmy raz na tydzień bywałem, ale akurat gdzieś przechodziłem i mnie spotkała i powiedziała tak: Was ty was cum były zünmer uf menenzigster Geburtsjahr, bo ich wil mit imanda wymysłeś kuza, an oły zajmer się oizgeściurwe. Czyli powiedziała mi tak: Bardzo cię tym zapraszam na moje 90. urodziny, proszę cię, żebyś przyszedł, bo chciałabym, bo zapraszam tylko rodzinę, ale chciałabym też sobie z kimś porozmawiać po wilamowsku. Także to było dla mnie takie bardzo wzruszające. Także na 90. urodziny do niej wtedy poszedłem. Cała taka dyskryminacja, ta cięższa czy lżejsza dyskryminacja Wilamowian wynika, nawet często przez samych Wilamowian, to wszystko wynika z prześladowań. On the end of this road there is a chapel, a small chapel, yeah? This is a chapel that the Wilamowians built, the Wilamowians who came from the camps in Siberia. The worst what is for the Wilamowian people is that the worst things have done the people from surrounding villages. When the Soviet army came here,
and they ask, are here Germans? If there are Germans, you can take their houses and we will kill them. So the people from surrounding villages said, yeah, we know where are Germans. Villamowians spoke Polish because they knew Polish and they knew that it's not allowed to speak in a Germanic language now. So they said, we are Poles, we speak Polish. But the people from surrounding villages said, you should ask the children. And you know, during the 5 years of the German occupation, there were no there was no Polish school, and at house they have spoken Wymysłeryś. Before the Second World War, they have spoken Wymysłeryś. So if a child was 6 in 1939, in the beginning of the war, this child couldn't speak Polish. If they asked, for example, and a child said something Wymysłeryś, the family was sent to labor camp in Siberia, or they were shot. This is like a crucial passage from it. From now on, we ban any use of the local dialect, also in family and private situations. The foregoing concerns also wearing the distinct folk costumes. Those who do not comply with the present ban will be brought to severe punishment, since it is the high time to put stop to any distinctness and its lamentable results. When I started my field research here at the end of the 1980s, I heard many personal relations, and one of the testimonies was probably most significant to my impression of what had happened in Wilamowice. People like prayed, mountains and hills, please cover us up. We want to be hidden. We want to be invisible. The only way to become invisible was to abandon the distinctness, to abandon the language and to abandon the costumes. Jedne prześladowania to jest to, o czym często się mówi, czyli to wywożenie do obozów, wysiedlenia i tak dalej. Ale ta miękka dyskryminacja to jest coś, co przetrwało dłużej. To znaczy mówienie, że nie wiem, Wilamowianie żenili się między sobą, a więc są upośledzeni, albo takie po prostu mity, tak? Czy na przykład, że no nie wiem, że wilamowski to jest jak niemiecki, a niemiecki jest zły, więc nie można nim mówić, tak? Natomiast dzieci tu z takiej wsi, zwłaszcza z Dankowic, ja pamiętam takie w moim wieku, czyli 10-11 lat, i one zaczęły nas wyzywać. Wy Volksdeutsche, wy hitlerowcy, wy Niemcy, i że tak powiem, zaczęli tam kląć na nas. No ja sobie wtedy tak pomyślałem, to nie była wina tych dzieci, że one tak nas nazywały, głównie mnie, tylko rodziców, bo oni to na pewno usłyszeli od rodziców czy od dziadków. To był taki moment pierwszy, w którym się, no tak bardzo się poczułem sam dyskryminowany z powodu tego, że jestem Wilamowianem. Now in my community there is an interest to have a museum, but for me, before to have a place is necessary to plan how you conceive the museum. What do you need? What do you want? In what way the museum could be useful to preserve your language? I really adore them. They made this. These are like the parts of the handwritten memories. So everything without any education in museology. Man kan danka verschiedene Leute, die sein Helfer wichtige Leute kommen, aber im wichtigsten sind die Wymysłeryjen und die Ärzte. Za chwileczkę prezentować się tutaj będą na scenie przedstawiciele wszystkich 4 grup, które pracowały w Wilamowicach, w okolicy Wilamowic i w Hałcnowie. Celem naszych wypraw terenowych do Hałcnowa, które podejmowaliśmy przez cały tydzień, było znalezienie ludzi, którzy mogliby nam opowiedzieć więcej o tradycji, obyczajach, kulturze hałcnowskiej, a także chcieliśmy zbadać postawy względem języka hałcnowskiego, pewien rodzaj ideologii językowych, jakie temu towarzyszą. A teraz jeszcze chcielibyśmy poprosić o kilka słów w języku hałcnowskim. Alcafura schönes Dios.
Zauważyliśmy, że bardzo korzystną rzeczą byłaby współpraca Wilamowian, którzy znajdują się w pewnym sensie w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o własną odrębność kulturową, językową, ale którym już się udało bardzo wiele osiągnąć w rewitalizacji ich języka. Uznaliśmy, że oni mogliby pomóc Hałcnowianom wymienić się doświadczeniami. Taka współpraca między Hałcnowem a Wilamowicami byłaby bardzo potrzebna. Lieber Ovid kommt, to stehen Sie auf der Treppe und denken sich, die lieber gut hätt ich doch allen im Bette. Wasze głosy będą dla nas bardzo ważne i postaramy się je wykorzystać w dalszych pracach nad uznaniem języka wilamowskiego jako język regionalny, bo droga do tego jest dość długa, ale od czegoś trzeba zacząć. Chcielibyśmy też od Państwa usłyszeć, z jakich powodów, dlaczego Państwo uważają ten język jako język odrębny. As a linguist, my first degree was in German. I speak German fluently. I do not understand Vymirsyrish. As a linguist, I can see that there are major differences. Even if Vymirsyrish is a dialect of German, so what? This is a language that people use here. As Julia said, it's part of their identity, and the people simply have the right to use it. Tradycja, jak i prawo zmieniają się w czasie i mogą się zmieniać. Dlatego to, czy coś uznajemy za dialekt, czy za język, tak naprawdę z punktu widzenia badacza języków jest kwestią wyłącznie uznaniową i tak naprawdę zależy od nas tutaj zgromadzonych. The Manx language we've discovered has also been very useful to the local economy. The best kind of brand is one that's distinct and different from those of your competitors. The Manx language has allowed us to create a distinct brand, an image for the Isle of Man that we can sell to tourists, to visitors. Hablar una lengua o dos lenguas nos permite tener más visiones de cómo entender el mundo. Gracias. Mówić więcej niż jednym językiem pozwala nam mieć więcej niż jedną wizję tego, jak można zrozumieć świat. Byliśmy Polakami, ale w domu mówiliśmy po wilamowsku. Mój mąż szedł do szkoły, nie umiał słowo po polsku. Nauczył się i był celującym człowiekiem potem w polskiej szkole, ale w domu mówiło się po wilamowsku. No to nie wiem, co to powiedzieć. Czemu to teraz ma wyginąć? Mowy. Dlaczego macie to tak zlikwidować, nie przyznać wilamowską mowę? To zależy od Warszawy. Śmierć jakiegoś języka, zwłaszcza dla językoznawcy, dla badacza, który się nim zajmuje, jest oczywiście na pewno nieradosnym przeżyciem, ale z drugiej strony bierzemy zawsze pod uwagę, że językowe losy świata, tak jak i losy świata w ogóle, bardzo mocno się zmieniają. Języki, setki zapewne, jeśli nie tysiące języków już przestały funkcjonować, odeszły. In the year 2000, I was so, I would say, short-sighted that in one of the articles I published, like testimony, you can read. The most important is, this smallest minority language in Poland faces imminent extinction, which will inevitably, stupid was I, accompany the death of its last speakers, probably within some 10 years. But in the meantime, Tymek Król was born. I właściwie można powiedzieć, że to Tymek zaczął rewitalizację języka, częściowo pewnie intuicyjnie, ale bardzo, bardzo skutecznie. Muszę powiedzieć, że o wiele bardziej jestem
szczęśliwy i mam satysfakcję z tego powodu, że myliłem się, pisząc w 2000 roku, że w przeciągu następnej dekady zapewne ujrzymy, czy będziemy świadkami odejścia języka wilamowskiego do grupy języków wymarłych. Warto i w naukach humanistycznych formułować hipotezy, nawet te negatywne, bo zawsze jest szansa, że staną się one błędne. A jak Tymek Król twierdzi, jednym z bodźców do rewitalizacji języka było to, że przeczytał artykuł jakiegoś Wicherkiewicza, który napisał, że jego język wymrze w przeciągu najbliższych lat. I pomyślał sobie, pokażę mu, niech nie ma racji.